to Daria z MyDecoria. Dzisiaj będziemy robić zawieszkę, taką bombkę z dużą ilością spękań, taką postarzaną i z jelonkami. Zapraszam na film. Dzisiaj mój ulubiony temat, czyli zima. Przygotowałam dwuczęściową plakierko-zawieszkę w fantazyjnym kształcie bombki. Najpierw jednak zamalowuję pierwszą tylną część na biało, tylko tam, gdzie będę przyklejać papier ryżowy. Przykładam drugą część i sprawdzam, czy na pewno wszystko jest pokryte farbą. Zamalowuję ramkę, czyli tę pierwszą część zestawu. Wyrywam wybrany motyw z jelonkami i przyklejam na klej do decoupage. Przykładam delikatnie papier ryżowy i ramkę. Jeśli zachodzi taka potrzeba, koryguję ilustrację, aby znalazła się w odpowiednim miejscu. Robię tak zwaną kanapkę, czyli najpierw klej, papier ryżowy i znowu klej. Na ramkę nakładam bezbarwny wosk przy pomocy ściereczki. Po upływie około 10 minut nakładam na całość czarną farbę. Następnie po wyschnięciu zdrapuję pierwszą warstwę przy pomocy szpatułki. Dzięki temu zabiegowi odsłoniłam białą. Nakładam miejscowo lakier do spękań jednoskładnikowych. Na folijce mieszam ze sobą dwa kolory farb, ale nie łączę ich dokładnie po to, aby uzyskać ładne przejścia dwóch kolorów.
Chcę, aby spękania wyszły bardzo delikatne, więc na lakier nakładam kilka warstw farby. Gdybym chciała duże, normalne spękania, nałożyłabym farbę jednym ruchem. Uważam, że ramka jest mała i obfite spękania tylko by ją przytłoczyły, a po drugie większe spękania będą na jelonkach. Po wyschnięciu farby szpatułką zdzieram wierzchnią warstwę, aby zachować wszystko w starym klimacie. Przecieram również papierem ściernym po to, aby uzyskać inny rodzaj przecierek. Zabezpieczam wszystko lakierem matowym. Łączę ze sobą dwie części przy pomocy Heavy Body Gel, czyli preparatu, który jest super ekstra mocnym klejem, oraz preparatem do odbijania szablonów lub tworzenia dekoracji 3D. Palcem nakładam żel między szczelinki dwóch plakietek, a następnie zamalowuję je na ten sam kolor co ramkę. Chlapię całość beżową farbą. Na jelonki nakładam step 1 do spękań. A po wyschnięciu step 2. W spękania wcieram białą pastę woskową. Robię to małymi partiami, aby niczego nie pobrudzić. Nabieram troszkę na szmatkę i wcieram w szczelinki okrężnymi ruchami. Moim zdaniem jelonki nie wyglądają zbyt atrakcyjnie z białym wypełnieniem, więc poprawiam je antycznym złotym.
tej sytuacji palec jest bardziej precyzyjny niż szmatka, natomiast nadmiar zbieram chusteczką. Po upływie paru godzin nakładam lakier rozpuszczalnikowy błyszczący. A wisienką na torcie jest błękitna kokardka z pogiętej tasiemki. Dziękuję, że dotrwałaś do końca. Zapraszam Cię do zakupów do mojego sklepiku www.sklep.mydecoria.pl. Dużo nowości świątecznych, dużo lepsze ceny i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! A jak chcesz, to subskrybuj mój kanał, łapki w górę.